freedom. We take the battle to them. Siema, z tej strony Optimus i dzisiaj sobie poruszymy temat 6. rocznicy Rise of Kingdoms, czyli to, co się dzieje, najbliższe eventy, co tutaj warto inwestować, w co nie warto, jak wygląda teraz w ogóle sytuacja, jeżeli chodzi o eventy w najbliższych dniach, kiedy będzie Zenit, czy Zenit też się zgra z pre-KVK, jakie eventy będziecie mieli w najbliższym czasie dostępne, no po prostu całe kompendium wiedzy. I poruszymy sobie jeszcze temat Kiwiki. Kiwiki, jak i też mojego Kiwiki, a także poruszymy sobie temat, który już filmik dostaliście dzień wcześniej, czyli temat Ragnara Prime. Tam też sobie przegadamy temat właśnie tego, jak to wszystko ma wyglądać w najbliższym czasie, jeżeli chodzi o samego Ragnara. Wybaczcie, za szybko se klikłem. Bo tam będziecie mieć też informację przede wszystkim taką, że Ragnar bezpośrednio będzie, jakby tak powiedzieć, dostępny na dane Kiwiki i też tam już jest mniej więcej podane, jak wygląda w Rise of Kingdoms, dlatego ten temat poruszymy na pewno, ale teraz na tą chwilę skupmy się może na tym, co tutaj samo Rise of Kingdoms nam daje. Czy pierwsze co, no mamy evencik, na starcie dostała w ogóle, jak weszliście w rocznicę, dostaliście rubiny, nie wiem ile wy dostaliście, jeżeli możecie się pochwalić w komentarzach. Ja dostałem chyba 368, maksymalnie na farmach dostałem chyba 688, więc nie było to jakoś nie wiadomo dużo, lecz od czego zaczniemy? Może zaczniemy od cyrku. Cyrk dokładnie jutro się zacznie, czyli w dzień, kiedy wy dostaniecie filmik, to już będzie właśnie 24, czy wy dostaniecie dzień potem, 25, będzie już sprzedaż biletu, gdzie będziemy mogli kupić sobie ten bilet i jakby tak powiedzieć, no, zacząć kontynuację tutaj zabawę w rozdawanie nagród. Tak jak widzicie, będą różne etapy, upominek za akt pierwszy, tutaj będziemy mieli, można użyć do odebrania wybranego upominku, głowa, przyspieszenie, klucze, czy też to była chyba zmiana talentów, mogę się coś mylić, lub też reset albo gwiazdki. Jeżeli przejdziemy dalej, no to będziemy mieli upominek w drugim akcie, też będziecie wiedzieć tutaj, co możecie wybrać, zależy od jakich potrzeb jesteście. Tu nie powiem, mi się zdaje, że ten trzeci akt jest chyba najlepszy, moim zdaniem, niż ten czwarty, bo w czwartym akcie no sztylet teraz chyba każdy ma, no chociaż no ja u siebie mam sztylet, więc tu mi tak bardzo nie rajcuje, a mogę go znowu wylosować. 7 dni przyspieszenia lub też 5 główek, ok, fajnie, ale dla mnie chyba taki 30-dniowy zapas klejnotek dodatkowy, gdybym mógł wylosować, byłby chyba super, lub też nawet 2 skrzynie złotego materiału ekwipunkowego, chociaż myślę, że nawet ten pakiet 30-dniowy dodatkowy byłby super. I zapatrzę na to. Oczywiście też tu będzie w międzyczasie loteria, będzie finał tego, czyli tak tutaj widzicie. Nie zapomnijcie kliknąć w papugę, papuga wam da 50 rubinków. W temacie teraz, jak wam nagrywam to dokładnie filmik 23, więc a teraz 24 macie inny filmik zaplanowany. Zobaczcie, miałem obsługę dwudniową, niestety weekend, ostatki, jeżeli chodzi o pogodę, trzeba było wykorzystać. Więc po prostu tutaj mam z lekkim opóźnieniem. Sklep rocznicowy. Coś, co mi się lubią najbardziej. Ja już tutaj widzicie, troszkę kluczy nazbierałem, też mam tych kotwic. Tutaj będziecie mogli wybrać swoje, jakby tak powiedzieć, najlepsze nagrody. Jak przeglądałem na szybko, nie będę ukrywał, tego ja bym w ogóle nie wszedł. Zrobiłem sobie podgląd. Tu macie przede wszystkim to, że no widzicie, że będziecie mieli różową wersję, jakby tak powiedzieć, czatu. Mi jakoś ona nie, czy różowa, fioletowa, miała ona jakoś za 500 kluczy. Wolę to wydać na coś innego. Okazja, jeżeli chodzi o władcę fali, jeżeli ktoś zbiera, to okej. Ja nie jestem też tego zwolennikiem. Na pewno, tak jak macie tu opisane okazje, to są rzeczy, na które warto wydać. Ja akurat tutaj ten poziom bym sobie odpuścił, ale jeżeli chodzi o skrzynię z wyborem w formacji, rzeźby legendarnego, na pewno się przydaje. Tak samo skrzynia z ekwipunków epickich też bym tutaj poszedł. Z klucza suwerena tak nie do końca, no chyba, że naprawdę bym potrzebował.
Lecz tu bym się bardziej skupił na tej wersji. No i powiem tak, gdyby ja na przykład miał farmę, że jak mam farmę i miałbym możliwość wywalenia 100 kluczy, 100 tych podków, to ja bym poszedł oczywiście z wszystkimi farmami w to, nie? Szybko zbiór 5%, każda farma powinna to mieć i super. Tak samo tutaj, jeżeli chodzi o legendarne 5 złotych rzeźb, bez dwóch zdań, też bym w to poszedł. Okazja tutaj kultowy kryształ, tak, ale u mnie akurat byłby raczej to i to najważniejsze w tym momencie dla mnie. No i rzeźby potem wchodzą, później wchodzi skrzynia z wyborem do formacji i to są takie dla mnie najważniejsze rzeczy, które tu będę wybierał. Jeżeli coś mi zostaje, to wtedy będę uderzał tu, więc nie będę ukrywał, to są dla mnie najważniejsze rzeczy, które tutaj będę sobie używał. Kamień przemiany też, ale wszystko zależy od tego, ile ja tam będę miał tych wszystkim, jak to się mówi, ja na to mówię podkowa, tak, moneta kapitana, no okej, dla mnie to raczej podkowa, u mnie nie podkowa, tylko jak ta kotwica, więc ja ogólnie w to idę, mamy 10 dni, więc dużo. Jeżeli chodzi o samą sklep rocznicowy, zdobycze za obecność, macie wybór wybrania swojego legendarnego bohatera. Ja wybrałem Heraklusza z tego względu, że tam pomalutku sobie patrzę, żeby mieć jakiegoś dowódcę właśnie na garnizon, więc wybrałem Heraklusza. Heraklusz jest uniwersalny, zresztą gdzieś tam tworzę już ten gier pomału pod leadershipa, więc zawsze jak coś, to będę mógł switchnąć, żeby on na tym garnizonie był, więc pomalutko sobie go tam robię, a nie mam w tym momencie żadnego parcia na jakiekolwiek innego dowódcę. Alexa nie będę na pewno robił, bo nie patrzę w to. W Scipio to mogłaby być opcja, jeżeli miałbym drugiego dowódcę pod piechotę też gotowego, a ja w tym momencie gram tylko na Williama i Iliu. Więc Scipio dla mnie jest bez sensu, żebym robił. Jeżeli chodzi o łuczników, też jest bez sensu, żebym cokolwiek robił. Myślałem o pchaniu Ashura, ale ci nowi dowódcy, którzy wyjdą, to raczej tam się będę na ten Ashur pomalutku, tak mi zachodzi na drugą stronę. Tutaj, jeżeli chodzi o kawalerię, mógłbym pójść w to, co niektórzy mi polecali, czyli w Atylę dokończyć sobie, czy też Eleonora albo Janek, ale oczywiście Janek, Eleonora są też, wiecie, dostępni z MG, więc jeżeli będę miał taką możliwość, to będę sobie tam pchał. Tak samo jak Heraklusza, teraz też będę miał tam parę rzeźb. No, więc ja to tak rozwiązuję pod tym względem, że Heraklusz, żeby mieć coś, wiecie, do defa, tam ten gear pomalutku, a jak będzie gdzieś tam jakiś Janek albo Eleonora się przeszłędają, albo w przyszłościowo coś się zmieni, no to wtedy uderzę. Jeżeli chodzi o innych dowódców, no to tutaj to dla mnie to już jest taki totalny inna brocha. Myślałem żeby coś to sobie robić z inżynierii, z tych trzech, ale odpuściłem temat z tego względu, że to jest kolejny gear, a ja nie planuję na razie i inżynierię iść, chociaż wiem, że robi naprawdę niezłe cyfry, więc myślę, że Heraklusz dla mnie w tym momencie to jest dobry wybór. I tak to u mnie wygląda. Moja księga pamięci, nie wiem, czy mam ją pokazywać, czy nie, bo to jest cały rok związany, jak grałem przez cały czas na w sumie raz, dwa, trzy, to jest 4. królestwo, no w tym 4 królestwa w tym roku. No tak niestety było, że 2753, tam pograło się na 2753 tylko jedno KVK, bo wiedziałem, że będę skakał do 4090, tam na 4010 zagrałem 2 KVK, wszystko się tam posypało. 2732, no i jesteśmy na 1534, więc tam nie ma jakichś tam dużych opowieści. Nie wiem, czy wam w ogóle wysyłać, jak ktoś będzie chciał, to podeślę linka całej pamiątkowej opowieści Roka, bo tam zawsze, wiecie, wszystko tak pokazane pięknie i tak dalej, twoja najwyższa aktywność i tak dalej, więc jakoś tutaj mnie to tam nie zachęca. Ślady, jeżeli inne wydarzenia, no to tak widzicie, inwazja barbarzyńców, którą zaraz wam pokażę, jak to wszystko działa. Dziennik podróżnika już macie, dziennik podróżnika też zaraz do niego przejdziemy. Szkolenie wojskowe, czyli będziemy walczyć z Lotarem, jeżeli ktoś z was pamięta Lotar, gdzie będziemy go tam boostować umiejętnościami. Nie wiem, czy to jest ten sam Lotar, czy to on troszkę inaczej będzie wyglądać, ale on będzie za 4 dni. Fortuna rybaka, czy łowimy rybki, tam pamiętam, że chyba pojawi się pewnie pakiet do kupienia z rybkami, pojawi się, też pewnie będziemy można rybki kupić za rubiny, tam żeby mu złowić chyba próbę, jak dobrze pamiętam, więc to jest kolejny event, gdzie coś tam będziemy mogli wyciągnąć, połączyć jakby te eventy, więc tego teraz się będzie działo dużo.
Za 2 dni mamy jedwabny szlak. Ten jedwabny szlak, jak dobrze pamiętam, to jest ten solo, czyli eskortujemy, dajemy dane poziomy, eskortujemy i walczymy z tymi jakby dowódcami, z tymi barbarzycami. Ja w nim mi bardzo szło ciężko miałem tam to utrzymać, ale spróbujemy go jeszcze raz, może wam coś nagram. Szczyt potęgi, zenit, klasycznie. Zaraz wam pokażę skórkę, bo chyba już jest zgrana. Zenit, no, panie i panowie, jeden z lepszych zenitów, ale ja nie będę startował. Wiem, że to jest bardzo dużo mocnych kont, zresztą złote skrzynki się teraz zaczęły bardzo mocno sypać, więc widać, że się ludzie przygotowują. Wojenna nawałnica, to co ja lubię, wy niektórzy gracze nie lubicie, jest za 6 dni, czyli wojenna nawałnica będziemy mogli tam jeszcze popykać i coś porobić. Lilith bardzo fajnie obliczyła, ponieważ zenit praktycznie się kończy w tym momencie, kiedy kończy się chyba pierwszy lub też drugi stage zabijania maruderów na PKVK, czyli zaraz przed tym jak rośniemy w siłę, więc rozegrali to idealnie. Przejdźmy może ogólnie tutaj zaraz jeszcze do eventów, ale ponownie zjednoczenie. Nie wiem, powiem wam do końca co to jest tylko moje takie przypuszczenie. Przypuszczam, że to będzie coś, gdzie będziemy poszukiwać jakiejś danej lokalizacji, odkrywać powiedzmy jakby takie kręgi życia, czy coś tego, czy natury i tam wysyłać zadawca, on nam coś przynosił i nie wiem, czy to nie będzie to samo, bo jeżeli to będzie coś związane z tym kompasem, gdzie było zakupienie informacji, to będzie słabe. Ale zobaczymy, jak będziemy nagrywać kolejny filmik, to wam o tym opowiem. No i ślady pustyni. Ślady pustyni, na tą chwilę jak widzicie mam 37 przygotowanych tych stylowych kości. Mogę to sobie zwiększyć poprzez oczywiście kupienie pakietów kolejnych. Sekundka. Tu. Ślady pustyni. Gdzie to było, że możemy... Tu za klejnoty. Już tutaj 20 wykupiłem. No i tutaj mamy 500 do wykorzystania za 1000 rubinów. Sami wiecie ile tego jest, więc ja tego nie będę wam polecał, że ja pewnie tam kupię parę tych jak będę potrzebował, ale na tą chwilę zaraz wam tutaj puszczę, zrobimy te 37, bo to będzie i tak tego więcej niż planowałem, bo będziemy mogli jeszcze tam oczywiście za te dzienne logowania będziemy to pchać. Będziemy też oczywiście mieli, no tutaj widzicie, już odebrałem sobie, zrobiłem tam pakiety, kupiłem, że właśnie, żeby Heraklusza popchać bardziej. Tutaj akurat, no to jest jeden z eventów, który warto robić, nie będę ukrywał, że nie, więc zresztą tutaj widzicie, że te eventy są dostępne. Tego akurat już nie pchałem. To akurat tutaj, nad tym się zastanawiałem dość długo, ale wiem, że zaraz jest za rogiem KVK. Srebrna skrzynka daje 9. Tak, sekundka, że was tutaj nie ten. Tak, srebrna skrzynka daje 9, złota 18, ale jeszcze możecie, ktoś by chciał kupić, to też może tutaj poszaleć. Też tutaj macie troszkę mniej za srebrną skrzynkę, bo jest 6 tych kości, a tam chyba potem jest 12 przy złotej skrzynce, ale w wersji tej takiej oferty specjalnej, no ale no to już naprawdę są pakiety dla spenderów, jakoś tak to nie idę, nie? No i wróćmy sobie do tego, które wam nie pokazywałem, czy zdobycze to nie, sekundka, coś wam miałem pokazać. Tutaj, że wchodzimy. Tak. No i dziennik podróży. Dziennik podróży, tak jak wam mówiłem, to jest oczywiście pierwszy temat, który trzeba ruszyć, no to tą pierwszą stage macie otwarte, tu wydajecie 7 karubinów, tutaj wydajecie pieniążki typu na polskie chyba to było 40 parę złotych, jak dobrze 48 chyba. Bez żadnych tam zmian, jak niektórzy mogą zrobić. No i oczywiście tutaj pchamy to. Ja na razie tak się nie skupiam, nie robię tylko tam parę barbarzyńców, jutro zrobię barbarzyńców do MG troszeczkę. Dzisiaj porobię tak, żeby przez całą czystą inwazję barbarzyńców tu sobie uruchamiać. Widzicie, już pomoc na drodze zrobiłem, jeden pościg złodziejaszka zrobiłem. Przy pościgu złodziejaszka mogę wam powiedzieć, że na pewno warto zrobić jedną rzecz. Zmienić marsze, jeżeli na przykład ja teraz zrobiłem te marsze, tak typowo mam, wiecie, gotowe pod atakowanie barbów, no to jeżeli się pojawia złodziejaszek, warto wrócić do miasta i z powrotem powalczyć złodziejaszek, ale z tymi najlepszymi naszymi marszami, które naprawdę mu robią dobry damage. Więc ja tak poszedłem w to. Ale nie będę tutaj pchał nie wiadomo jak, z tego względu, że akurat tutaj jakby tak powiedzieć, inwazja barbarzyńców skończy się 29.
Czyli to, co tu widzicie, warto zrobić moim zdaniem przy 29, jeżeli ktoś jest na przykład teraz na PKVK, bo 29 będziemy mieli pierwszy dzień maruderów, więc tych, jakby tak powiedzieć, piórek będzie leciało bardzo, bardzo dużo. Ja się tak nie nastawiam tak bardzo, wiem, że za 6 dni będę mógł sobie to pocisnąć chyba w niedzielę? Chyba w niedzielę. Będę mógł sobie pocisnąć to normalnie, więc robię tylko takie, wiecie, dzienne jakieś tam swoje daily i używam AP, nie pcham tego jakoś bardzo, bardzo sroko, więc no takie jest moje podejście akurat do tego eventu. Tak widzicie, no teraz tutaj puszczamy tych barbów, żeby troszeczkę pojawił się nam jakiś z tych inwazji barbarzyńców, tak? Inwazji barbarzyńców, jakiś inny stage. Już tutaj nam troszeczkę tej zeszło, bo przedtem zrobiłem. Mam nadzieję, że nam coś tu się pokaże. Przeważnie tam przy paru się pokazywała wersja jakaś fajna. Ja tu głównie te 25 sobie pykam. Tutaj mamy to, tu mamy to. I potem sobie zrobimy już to kręcenie. Zobaczymy, jak daleko jak nam kostka będzie sprzyjać. Nie wiem, że niektórzy tam po 263 robią, no ale wiadomo, tam też niektórzy pewnie rubiny pakują. Ja jakoś tak bardzo nie mam na to parcia w tym momencie. Zobaczymy, jak będzie później, bo nie będę ukrywał, wiem, że są dobre nagrody. No. Tym bardziej, że tam też będziemy mogli zdobywać te dodatkowe nagrody, czyli będziemy mogli tam, gdzie będziemy jakby podróżować, tymi, jakby to tak nazwać, będziemy podróżować na wielbłądzie, to będziemy zdobywać tam oczywiście te, ja na co mówię, te kotwice, żeby móc no, wymienić na lepsze nagrody, a to też jest bardzo ważne. Ja nie będę ukrywał, że tutaj pod gear potrzebuję. W ogóle jedna rzecz się zdziwiłem, bo według moich takich wstępnych obliczeń powinien się pojawić jeszcze jeden event w międzyczasie tego wszystkiego, w międzyczasie tych, powiedzmy, między 23 a tam 1-2 października. Powinna się pojawić jeszcze mobilizacja sojuszu. Ale przypuszczam, że ze względu na to, co tutaj mamy na roku, to się wszystko jakby tak przedłużyło, nie? Albo przesunęło. Tak mi się zdaje. Bo naprawdę to powinno się pojawić, nie? Uwierzcie mi, to powinno się pojawić. Więc no, zobaczymy, kiedy to będzie. Czy to w ogóle będzie, nie? Powinna się, bo jak jeszcze mobilizacja sojuszu by się tutaj w to wszystko wmieszała, evenciory zrobione od razu, nie? Ale to byłoby piękne, gdyby się pojawiło. Naprawdę, ja uważam, że to był idealny, w ogóle idealna rocznica Rise of Kingdoms, bo można byłoby wyciągnąć wtedy z mobilizacji full. Jeszcze tu nam się nie pojawiło. Nie pamiętam, ile tego trzeba zbić, powiem wam szczerze. Aha, 41, dobra, tutaj użyjemy jednej setki. No i 50, no bo co zrobimy? Wiem, że się pojawił jakiś, żeśmy zrobili. Jak nie, to w innych filmikach bym nagram. Jest. Widzicie? Jest złodziejaszek. No to na razie wracamy wszystkimi. Tak. I wypuścimy najlepsze swoje marsze. 5. Żeby jak mamy 14 minut na to, żeby w niego wrócić, więc wyciągniemy fulla, żeby jak najwięcej zdobyć tych piórek i tych kotwic. Czyli tych kotwic, nie kotwic, tylko już wam powiem, bo ja to tak mieszam z tym niestety. Nie. Będzie chyba te klucze chyba i te, tak, monety kapitana i klucz do skarbca, te dwie rzeczy. Wiem, że tutaj chyba dropią w tym. Nie, piórka i klucz, no to zawsze coś, nie? No tamte monety, to wiadomo, że ciężki temat. Ale zaraz tutaj pociśniemy, ile fabryka dała i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Mam nadzieję, że będzie nieźle, nie? A, bo jeszcze nie wróciła ta piękna. Jak pójdzie William, chyba 5. Tak, 5 William. No i będziemy gonić pana Łotrzyka. Zobaczymy, ile mu zrobimy. No ostatnio zrobiłem to tym setupem pod barbarzyńców.
Zrobiłem mu 7 poziom, więc pewnie teraz zrobimy to dużo więcej wyciśniemy. A w międzyczasie jak tutaj ja poszukam sobie wersję tutaj, żeby wam pokazać. O, już mam elegancko. Żeby wam pokazać ten temat a propos nowego Kiwiki i Ragnara, żebyście też zobaczyli ten filmik, który Lidy wrzuciła. Żebyśmy mieli też taką konkret informację od razu. No, atak mi zszedł, ale tam atak tam pół biedy. To miałem atak jeszcze po arce, którą niestety wczoraj znowu trafiliśmy na mocnego zawodnika. No tu jest teraz tak, że nie ma litości, trzeba chyba pogrywać troszeczkę w innych godzinach, żeby w ogóle zdobywać te nagrody lepsze. Bo main skład to jest naprawdę taki ogień. I trafiamy na bardzo mocne królestwa, które no, wygrywają Ligi Ozyrysa. Nie będę ukrywał, że nie. Dobra. Bierzemy wyzwanie, pyk. I kontrolujemy przede wszystkim, bo wiem, że on tutaj będzie chciał uciekać. Będzie na pewno dawał jakieś kajdanki, jakieś spowolnienia. To jest... Nuoczyk tak działa. No już 4. poziom, szybciutko. O, już Delianga nam złapał. Czekam jak się on zatrzyma w jednym miejscu. Już jest 5. poziom. Dlatego warto zmienić sobie, jak macie. Dobra, tu idziemy. Dawać go. Ziliang jest... Przez to, że dostał te kajdanki, jest spowolniony, nie? Nie może bić. Jest to takie... Niby tu mam 3 kawalery, które go tyrają przez cały czas, no ale... 7. poziom. No 10 zrobimy, pewnie. Tym bardziej, że oni tutaj produkują bez żadnych dodatków, mają gear. No. Myślę, że będzie pełny chilloucik. I trochę złota wpada, nie? Oho, będzie co jakieś uderzenie. 9. już poziom. Nie no, chłopaki to zrobię. Panowie, Neski, Huo na bank, 10 już. O, co to można jeszcze coś więcej zdobyć? Pytanie, czy się uda. Przy okazji barbarzyńca jakiś szedł przełe, nie? Dziesiąty poziom, nie wiem czy to był maksymalny. No ale to nie wiem czy zrobimy to wyżej, bo to naprawdę musieliby wykręcić taki damage teraz. Nie, zrobimy więcej. 8000 ten, no ale mamy fulla zrobionego, więc ja tam jestem zadowolony. Więc fajnie, że oczyk zrobione, że mogliście to zobaczyć. O, tu jakieś nagrody musimy odebrać. A no tak, to piórka i to piórka od razu trzeba tutaj, wiecie, dać do podręcznika. No tam za 12 stage będziemy mieli już tych piórek kolejne 100, więc będziemy popchać jeszcze dalej. Wiecie co, głównie tylko o to chodzi, że to pracowało przez cały czas. Puścimy sobie tylko już na zbiory, bo już raczej nic nie będziemy więcej cisnąć. Fajnie się udało to zrobić. Do fulla. Dlatego polecam taki sposób tego. Jeżeli tam nie będzie ktoś oglądał filmików, a pewnie będę robił tę inwazję, to na pewno no tutaj walka z czasem lub też szczęście czy pech, no to tu będziemy mieli, bo tu akurat jest wół, który idzie pomalutku i my bronimy. Tutaj mamy walkę z czasem, gdzie szybko zbijamy te wszystkie. I tu też ogólnie na większość tych polecam, jak barbów zbijacie, a macie gdzieś niedaleko zamek, polecam, żebyście zmieniali sobie na te bezpośrednio, żeby wyciągać max w eventach, żebyście zmieniali na te 5 najlepszych waszych marszy, bo będziecie wyciągać maksymalne nagrody i nie tracicie próby. Tak, ja tam straciłem powiedzmy no, 20 piórek, ale co tam 20 piórek to się zrobi na barbach, nie? Ale warto wiedzieć o tym wcześniej, żeby zrobić sobie tak na pełnym chillku. Tu musimy golda wysłać w międzyczasie, a tu się goldzik będzie kończył zaraz. No tak, bez lekałem, robiłem te barby. Dobra, to może coś tutaj, aha, to nie puścimy, to puścimy coś tutaj na szybko. Niech zbierają kamyka, bo ten kamyk to na te kawałka schodzi, złoto też, ale złote piątki to już są pozajmowane tu. Na farmach, tam jeszcze farmy muszę uruchomić swoje, żeby było wysyłać te wszystkie moje zbiory, które mi się udało uzbierać.
Już jedną część przesłałem, zresztą widzicie, że się troszeczkę zwiększyły mi te surowce. Jedną część przesłałem, a jeszcze zostało mi tam z 7 farm, więc myślę, że będzie dobrze. O, to będziemy też już możemy otworzyć, bo to w sumie po evenciku, tam wpadł złoty kluczyk. Warto złoty kluczyk, żeby mieć na AE, na mobilizację sojuszu. No i co, lecimy dalej z siłami pustyni na koniec. Zobaczymy, jak nam te kostki będą dawać radę. Kureczka na start, ładnie. Lecimy dalej, co tu mamy? Kureczka. No, powiem wam, że na razie idzie ładnie. Pewnie jedynka teraz będzie. Też czwóreczka. Lili mnie chyba lubi. O, nie można mieć wszystkiego, nie? Jedyneczka, okej. Spodziewałem się w końcu takie coś będzie. Czwóreczka. Szybko idziemy. Okej. I tu mam sobie wybrać, kogo chcę. O, powiem wam, że się nawet nie zastanawiałem na tym, kogo chcę. Ej, powiem wam szczerze, naprawdę nie wiem. Gdzie jest Herakliusz? No Herakliusza dajemy, no że jak już sadzimy wszystko w Herę, że mieć go na tym fulku, no Jan Ziszka i Elnora. Nie no, Hera, lecimy Herę. Dokładnie, Herakliusz, wpadaj. Jedyneczka. Teraz będzie bardziej mi zależy, bo tam złota skrzyneczka będzie. Jak Peter by jakieś filmiki ja bym zostawiał, żeby tam zobaczyłem, gdzie dojdziemy najdalej. Ja tak mówię, niektórzy widziałem już po 200 coś, 300. Ja tak mówię, nie kupowałem tam tych mocniejszych, więc aż tak bardzo może mi nie zależy. Ale fajnie było coś tutaj wycisnąć. O, ale fajnie, że więcej tych czwórek leci, nie? Trójeczka. Jest złoty ten. Zobaczymy, co tam w ogóle będzie w kolejnym tym, w tej lampie, nie? Bo lampa jest ciekawa. Trójeczka. Trójeczka. Jest czwóreczka. Mi się zdaje, że bardzo dobrze to dropi mi. Nie wiem. Może mówię skromnie, ale też trzeba tego dopiero czwarta jedynka, więc... Proszę jak na rocznicę to... Lampa. Otrzymaj 3 więcej sztuk przedmiotów monetek kapitana za w tle. Okej. Dobra, to mi się to podoba, takie rzeczy. Podobają mi się takie rzeczy, okej. Więcej sztuk. Dobrze. No, to dochodzimy do kolejnej sztuki 10, tam znowu Hera wiedzie. No i co, znowu Herakliusz, no a co, czemu nie? Pan Herakliusz. Kolejny, o teraz było 2 razy 1, czyli było tak słabiej. Kolejny też będzie do wyciągnięcia Herakliusz. A już z tego Herę będę robił pomalutku. Wiem, że tam niektórzy powiedzieli, że stary ten, że mogę iść w Eleonorę, może dziecikę. Jakoś ta Eleonorka mi nie przemawia do mnie. Zresztą takie bardziej patrzę w Herę, zabierania zamku, wiecie, niż tam, czy Janek Żyska z Herą. Niż tam... Zresztą Hera będzie jeszcze grywalnym moim zdaniem. Przez jakiś okres. Bo szczerze, gdybym miał teraz tak wybierać, to nie wiem, w co bym poszedł, gdybym wybierał jakiegoś innego dowódcę. Nie mam do tego pojęcia, co bym poszedł. Tych jedynek teraz troszeczkę więcej, a czasem tak bywa. Czy dobijemy do 100? Może... Tak. I 100 kreceń. Za 30 parę? Ja uważam plus. No jest znowu pana Herakliusza. No tak, mówię, no, mogłem Eleonorkę, mogłem Jana Ziszkę, ale...
Lecimy herę. No i co mi się pysie? Potem mamy kolejne, znowu mamy, zobaczcie ogólnie na mapę pustyni, jak to wygląda. Jesteśmy na setce. Łącznie zdobyte nagrody, widzicie, potem mamy znowu 20 tych i mamy znowu do zdobycia dowódcę. Później mamy znowu przyspieszenie tą lampę, więc pewnie tutaj na pewno gdzieś dojdziemy. Mamy znowu dowódcę, tu mamy znowu dowódcę, znowu złoty ekwipunek. No, fajnie było pozdobywać te niektóre, bo wiem, że niektórzy chyba tam, nie wiem, czy wykupowali pakiet, czy kupowali te, ale tam po 200 parę miejsc gdzieś tam dochodzili do 260, czy jakoś tak. 65 chyba, więc no zobaczymy ile mi to. Jeżeli za samych 30 parę miałem 100 prób, to jest naprawdę super. Zobaczymy jak tam gemami będę, wiecie, na bieżąco będę sobie tutaj robił. Więc pan Herakl już tutaj chyba potrzebuje boościka, żeby mu tam wylecieć. Ja nie mam go jakoś bardzo zrobionego, więc też nie liczy na nie wiadomo co. Wiecie, Eleanorę mam na jedynce, więc po co mam wsadzać w ją głowę? Jedyna opcja to byłaby kombinowanie z Ziszką. Gdybym miał Ziszkę na 5-1-1, to wtedy mówię, o dobra, robimy Ziszkę, nie? Głowę mam 263, a bardziej zbieram pod nowego dowódcę piechoty. A tutaj Herakl już był trochę bardziej rozwinięty, więc wiecie, tutaj zaraz padnie kolejne 10 główek, tutaj pewnie ten, więc zaraz będę go miał na 5-4, więc już tak będę mógł sobie pomalutku coraz bardziej tak tworzyć, wiecie, z MG i tak dalej, więc myślę, że to jest bardzo fajna opcja. A potem zobaczymy, czy nie zrobimy jakiegoś lapu, może na Ziszkę jednak zrobię, bo w najbliższym czasie nie będziemy mieli garnizonu, jeżeli chodzi o kawalerzystów, bo to chyba w najbliższym czasie, jeżeli kawaleria będzie nowa, to będzie prawdopodobnie Open Field i prawdopodobnie Rally, jak będzie nowy ten, więc tak to ogólnie wygląda na tą chwilę. A propos właśnie tutaj już na koniec, a propos tego tutaj, filmik będzie długi, więc wybaczcie, ale ostatnia rzecz, którą wam chciałem pokazać, czyli chciałem wam pokazać wersję tą, co mamy, sekundka, ok. Idziemy sobie po prostu do innego filmiku, żebym mógł wam pokazać właśnie a propos tutaj co mamy związane King of the Albritain, czyli nowym Kiwiki i tutaj też będzie właśnie ten nasz kochany Ragnar. Wersja Prime, o której rozmawialiście my. Widzieliście kawałek filmiku też na pewnie jakichś tam streamach lub też na wersji streamowej Lilith. Ale tutaj troszkę więcej nam, jakby tak powiedzieć, ujawnili. To KVK przypomina troszeczkę burzę manewrów, jak patrzę tam po tych umiejętnościach niektórych. No ale ten dowódca będzie dostępny z tego co wiem głównie na tym KVK. Chyba, że coś zmienią. Tylko pytanie, co mają dotyczyć te informacje o tym, że on na VIP-ie ma być 17. Widzicie jego tutaj poprzez właśnie, a pewnie artefakt, czy coś można zmieniać z Herakluszem, z Huo. Jako drugi, pierwszy. Widzicie jakie są atrybuty wszystkich czterech tych. I tu macie podobne wybieranie tam takich powiedzmy talentów do walki, umiejętności jak w tym. O, widzicie? Borg Raiding, Plunder. Troszkę inaczej będzie to rozwijane. O, też widać, że inaczej Kiwiki będzie, to znaczy zaginiony będzie wyglądał. No i tu jest chyba główna umiejka. Odinson. Fajny filmik, bo dawno Lili nie robiła coś fajnego, ale tu widać, że tak typowo będzie, gdzie będziemy wikingami, będziemy niszczyć, palić. No i tak to KVK będzie wyglądać. Dlatego ja myślałem, że to będzie, wiecie, związane z tak typowo z coś z ekspansją, że tam będziemy mogli zdobywać właśnie tych, wiecie, dowódców, nie? No ale jak widzicie troszeczkę się tutaj pozmieniało. Widać, że troszeczkę inaczej to robią, więc zobaczymy. Mi się podoba ta wersja. Z chęcią bym zagrał to KVK jak się pojawi. Zobaczymy jak tam nasz król.
Znaczy mój król. No i będziemy na bieżąco. Tyle ode mnie, bo i tak długi filmik, jak na Rise of Kingdom wam nagrałem. Dzięki wielkie, że jesteście, dzięki wielkie, że tutaj troszeczkę mnie wspieracie, oglądacie filmiki, śledzicie. Ja na bieżąco będę wam dalej nagrywał. Będą to jakieś parodniowe, czasem dzień, dwa przerwy, ale to też muszę trochę złapać do dechu. Tym bardziej, że tworzę dla was 2 kontenty, a World of Warcraft też swoje tam potrzebuję mieć parę filmików, więc no muszę tego nagrać troszeczkę więcej w najbliższym czasie, żebyście tego mieli. Tak jak ostatnio po 2 filmiki, 3 nawet przez dzień. Tego jeszcze zobaczymy, jak będzie wyglądają shorty. No i tyle ode mnie. No i pomału szykują się to kilki. PKVK 29. Zobaczymy, kogo w ogóle nam wylosuje. Też będziemy to komentować, rozmawiać. Tyle ode mnie. Jeszcze raz dzięki. Trzymajcie się. Hejo.